najgorszy horror, jaki sobie można wyobrazić. Jeżeli mnie się udało przeżyć te 72 godziny zasypana, jeżeli mi się udało przeżyć wkroczenie Rosjan, no to właściwie wszystko inne to już na pewno sobie dam radę. Wychowywałam się do drugiego roku życia w Druskienikach, w naszej posiadłości, a po śmierci ojca w 1933 wyjechałyśmy do Gdyni, jak miałam 2 latka. Gdynia się robiła wtedy bardzo modna, bo zaczęła się w ogóle, to był w ogóle rozwój w Gdyni od 27 roku, prawda, 1927. Z małej wioseczki stała się ogromnym portem. To się wszystko też na naszych oczach budowało, prawda. Chyba w 1935 wybudowałyśmy dom pod Gdynią, w Rumi. Także jak wojna wybuchła, to myśmy już były w Rumi, nie w Gdyni. Nasz dom był bardzo blisko lotniska wojskowego, no więc tam zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie, no bo to wprawdzie był dom piętrowy, no ale schron to nie był żaden schron. No i mama zdecydowała właśnie wynieść się do miasta, do Gdyni, gdzie były wysokie budynki, były porządne schrony. Nie było jak dojechać, dlatego że oczywiście benzyny nie było. Także mimo, że był szofer, ale nie było już czym pojechać, więc jakimś takim pociągiem, który jechał, bo jak były bombardowania, część ludzi chciała, żeby pociąg dalej jechał, a część chciała, żeby stawał. I to tak się wlokło przez 10 godzin, ten malutki odcineczek. Przez cały ten okres tego frontu, tych działań wojennych, prawda, jak Westerplatte się broniła, to nawet nie wiem, chyba 3 tygodnie cała ta ofensywa trwała. Także było widać, jak się Oksywie pali, jak się Westerplatte pali, prawda, bomby, armatnie te pociski. Także było bardzo, bardzo niebezpiecznie. Dlatego myśmy praktycznie ten cały okres, zanim się poddała Polska, to myśmy właściwie przeżyły w schronie. Wkraczają Niemcy. W 1941 roku ja załatwiłam mamie pracę. To się nazywało Stacja Meteorologiczna Niemieckiej Marynarki Wojennej. No i właśnie tam ja załatwiłam mamie pracę w kuchni. Byłam na plaży i słyszałam rozmowę 2 panów, że właśnie szukają kucharki. Ja nie wiedziałam, gdzie ta kucharka ma pracować. No i dopiero później się dowiedziałam, że właśnie w tych koszarach i mama była przerażona, no bo jak ja ich zaczepiłam, to oni byli w kąpielówkach, ale jak myśmy szli do mamy, to oni już byli w mundurach. Całe szczęście, że nie w gestapo, tylko w mundurach marynarki, prawda? Ponieważ mama nie mówiła w ogóle po niemiecku, więc ja mamie po polsku powiedziałam: ty wszystko tylko przytakuj, ja będę z nimi rozmawiać, a ty będziesz mówić tak, 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 tak. No i właśnie w ten sposób zrobiłam z mamy damy kucharkę. No ale za karę musiałam jej pomagać, obierałam kartofle. Także od 41 do 45 roku mieszkałyśmy właśnie w tych koszarach. Oni byli w ogóle normalnie skoszarowani, prawda? To było blisko portu. Biura były w budynkach takich normalnych, gdzie żeśmy zresztą chodziły do schronu, ale mieszkania pracowników i tych niższych żołnierzy były właśnie w tych barakach, a oficerowie mieszkali na takim pasażerskim statku, który był zacumowany, Kaparkona. On był zacumowany w Gdyni. Szkoły nie było, bo to była Rzesza. Także nas zabierali raz w tygodniu do szkoły, nie na naukę, tylko żeby sprzątać. To nie tak jak tutaj w guberni, prawda, że były komplety, że można było mówić po polsku. To była Rzesza. Także my byliśmy traktowani właściwie wszyscy jak niewolnicy, prawda. Mama hodowała króliki
I ja zawsze, udając, że niosę trawę dla królików, były takie wiadra, w których była 5-litrowe wiadra, w których przywozili marmoladę. Dlatego, że do tych koszar było 2 razy w tygodniu dostarczany był prowiant z Niemiec przywożony. Myśmy do tych wiader ładowały jedzenie. Ja nakrywałam to trawą, że niby idę karmić króliki. I pod płotem czekali ludzie. Ja im to jedzenie z tych wiader dawałam. I oni to rozprowadzali. Poza tym ja, jak chodziłam raz w tygodniu do tej szkoły, to też w tornistrze zamiast książek nosiłam też żywność. Kiedyś o Mały Włos też była tragedia, dlatego że był jakiś nowy wartownik, który mnie nie znał. I zatrzymał i powiedział, żebym pokazała, co mam w torbie. No a ja uciekłam z powrotem do domu. No i mama wiedziała, że on przybiegnie za mną, więc szybciutko to jedzenie wyrzuciła, gdzieś schowała i wrzuciła polskie książki, a nie wolno było mieć polskich książek. Jak on przybiegł, to mama mu otworzyła tą teczkę i powiedziała, pokazała mu, że to są polskie książki, że ja się bałam, że jak mnie zobaczą, to dlatego uciekłam. Nie wiem, co było gorsze, czy gdyby mnie złapał z tym ukradzionym jedzeniem, czy z tymi niby wziętymi do polskimi książkami. I tak było ryzykownie, i tak było ryzykownie. Dyrektor tych całych koszar, bardzo, bardzo porządny człowiek, tam musiał się naprawdę wstawić, żeby mamy nie wzięli na gestapo. W porcie w Gdyni były stacjonowane łodzie podwodne, tak zwane po niemiecku U-booty. I były ciągle naloty aliantów, żeby je zbombardować. Poza tym też celowali w budynki, gdzie były armaty przeciwlotnicze. I no właśnie nieszczęśliwie w tym budynku, gdzie był ten nasz schron, też była na dachu była, no i tak wcelowali, że nas zasypało. W 72 godziny nas odkopywali. Tam był prąd, prawda? Więc najpierw oczywiście całe oświetlenie gaśnie. Później wtedy nie było świeczek, tylko były używane takie lampy karbidowe. Później widzimy, że już te lampy karbidowe, ten płomyczek robi się coraz mniejszy, coraz mniejszy. I później jest ciemno i już praktycznie zaczyna być brak tchu, bo mimo, że to były duże pomieszczenia, ale jak jest taka ogromna ilość ludzi przez 3 dni, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje. Najpierw to robiliśmy sobie z tego jakieś żarty. A, ciemno, gaśnie, tego. No a później, jak żeśmy sobie zaczęli zdawać sprawę, że nie ma wyjścia, prawda? I później, jak się zrobiło ciemno, to chyba było z 1,5 godziny. Także tam naprawdę nie było już czym oddychać. Myślę, że gdyby te pomieszczenia były bardziej ścieśnione, że gdyby było nas więcej, to ja nie wiem, czy udałoby nam się przeżyć bez tego tlenu. I też szczęście, dlatego że gdyby tam byli tylko Polacy, to oni by nas nie odkopywali. A w tych schronach byli Niemcy, bo to cała ta obsługa tego i statku, to wszystko, bo to były bardzo duże schrony. Także jestem przekonana, że gdyby tam byli tylko Polacy, to byśmy tam sobie się podusili wszyscy. Jak worki nas tam wyciągali z tego. No i mama chciała mnie otrzepać, bo tam przecież pełno tego gruzu. Okazało się, że to nie gruz, tylko ja po prostu przez te 72 godziny osiwiałam. Także tak byłam 14-latek siwy. W styczniu zaczęła się ewakuacja z całych tych obszarów zajętych przez Niemców. Bardzo dużo ludzi zostało wywożonych do Niemiec. Dyrektor całego tego koniecznie chciał, żeby mama z nimi pojechała dalej gotować u nich w Mannheimie. Mama oczywiście w ogóle mowy nie było. Jeżeli się udało nam nie być wywiezionym na roboty w czasie wojny, to tym bardziej już jak się
zbliża, że już będzie koniec wojny, no to tym bardziej nie miała mama ochoty. No, a ponieważ mama była bardzo mądra kobieta, więc powiedziała mu już w drodze na tego Gustlowa: wie pan co, panie dyrektorze, ojej, ja czegoś zapomniałam, ja koniecznie muszę szybciutko i my pana dogonimy. Teresa tutaj na mnie poczeka i ja tylko tam skoczę, przyniosę to i tego. No i jak już niby szła tam po to, co zapomniała, to mi powiedziała: słuchaj, to jak zobaczysz, że oni już się oddalili tak, żeby cię nie widzieli, to ty bierz nogi za pas i uciekaj natychmiast z powrotem do obozu. Tylko biegnij tak, uważaj, żeby oni cię nie zobaczyli, żeby nie zacierali na ciebie wołać. Dzięki temu żeśmy się uratowały, dlatego że Gustlow został zbombardowany. Jak się zbliżał front rosyjski, to myśmy też już mieszkały właściwie w schronach. Jak weszli ci Rosjanie, najpierw starali się jakoś zgwałcić moją mamę, a ja leżałam pod mamą. I sąsiadka pobiegła z szczęściem, jakiegoś majora sprowadziła, który ich dosłownie na siłę wyciągnął, ale powiedział, żebyśmy się schowały, bo oni na pewno wrócą. Mama przeżyła już Rosjan podczas I wojny światowej, więc wiedziała, jak oni się zachowują, i dlatego już jak zbliżał się front, to wzięła mnie, ogoliła zupełnie na kolano, jak to się mówi. No ja już byłam, panienka byłam, miałam 14 lat, prawda? Także zabandażowała mi biust, ubrała za chłopaka, wysmarowana, tam myłam samochody, biegałam jako chłopiec. Człowiek, któremu myśmy całą wojnę pomagały, bo on miał bardzo dużą rodzinę i on ile razy przychodził tam coś naprawiać w tych koszarach, to mama mu zawsze dawała ogromne teczki z jedzeniem. No i on poszedł do sztabu, tam gdzie ja myłam samochody. No i on poszedł do takiego majora i powiedział, że to nie jest chłopiec, że to jest dziewczynka. No i też znowu szczęście w nieszczęściu, że usłyszała to sąsiadka i przybiegła do mamy i mówi: pani Mario, niech pani zabierze Teresę natychmiast, no bo on powiedział, że to nie jest chłopiec. I mama mnie gdzieś schowała do wanny, ja już nawet nie pamiętam. No, straszne to, co się działo, te dziewczynki 10-11-letnie, to jest... Tego sobie nie można wyobrazić, naprawdę. Na ulicach przecież jak złapali jakąś dziewczynkę to przecież oni nie ciągali ich gdzieś w jakieś ustronne miejsca, tylko to się działo na oczach wszystkich. Nie, to są niewyobrażalne, naprawdę, to są koszmary. To są koszmary, których, jeżeli się tego nie przeżyło, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, że jest takie zezwierzęcenie wśród ludzi. Pozabijani ludzie, pozabijane konie. Bo przecież jak spadały te bomby, no to było też dużo koni, prawda? Ja pamiętam, przez jakiś czas taki oficer trzymał konia swojego w schronie. Później ludzie powiedzieli, że nie ma miejsca. On go wziął z powrotem, wyprowadził. Ja tam nawet wychodziłam ze schronu, jeszcze jego karmiłam tam, bo ten oficer już musiał dalej iść na front, ale nie chciał tego konia zabierać. Więc ja mu powiedziałam mu, że ja się nim będę opiekować. No i też pamiętam, był nalot i ta stajnia była z garażu zrobiona. No ja nie poszłam do schronu, tylko zostałam i bomba blisko upadła, jego zabił odłamek. No a ja pod nim. Trafił w konia, no we mnie nie trafił. Mama oszalała, szukała mnie, gdzie ja jestem. No i ktoś, a tak, Teresa poszła z koniem do garażu. Dopiero po tym nalocie mama, jak oszalała, zaczęła mnie szukać. Tam wygrzebali mnie spod tego ogromnego, masywnego konia, wystraszoną. Mnie się wydaje, że to mi dało może jakąś umiejętność pokonywania przeciwności. Ja to zawsze podkreślam. Jeżeli mnie się udało przeżyć te 72 godziny zasypana, jeżeli mi się udało przeżyć wkroczenie Rosjan, no to właściwie wszystko inne to już na pewno sobie dam
dam radę.